Dzień dobry, choć mógłby być lepszy, bo wieści niestety z Ameryki nie przyszły najlepsze. Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy zamordowanego Charlie'ego Kirka. Odcinek w całości poświęcony sterownikowi pompy ciepła HPC. Autorem programu źródłowego jest użytkownik, który przedstawiał się nickiem Gonzho000. Niestety od 4 lat nie ma z nim kontaktu, czyli najpewniej programy pisze już po tamtej stronie. Na bazie jego kodu HPC powstał mój fork HPC, HPC, czyli Chip Heat Pump, który w chwili obecnej potrafi obsługiwać sprężarki on-off i inwerterowe, ma deko zmienioną procedurę obsługi elektronicznego zaworu rozprężnego, steruje pompką obiegową i głębinową, współpracuje z zasobnikiem buforem, którego ładuje cyklicznie, jak również z zasobnikiem CWU. Sterownik potrafi zbudować zasób wody lodowej, o ile pompa ciepła będzie wyposażona w zawór rewersyjny. Posiada również proste menu, w którym można ustawić oczekiwane temperatury, a także włączać bądź wyłączać poszczególne funkcje pompy ciepła. Do budowy sterownika jest potrzebna oczywiście płytka drukowana. Można ją zamówić w Chinach, w jlcpcb.com, a jeśli ktoś potrzebuje ją trochę szybciej, to u mnie. Będzie potrzebne również Arduino, czyli Atmega 328, 16 MHz, 5 V, jak również programator, a tak naprawdę konwerter PL2303HX oraz 4 przewody żeński-żeński. I tu dziadkowi przyda się sprzęt, bo trzeba teraz wszystko ładnie połączyć, czyli plus IGND, czyli 5 V IGND łączymy w tych miejscach, w których powinno być podłączone. OK. A TX z RX i RX z TX. U mnie TX jest szary, więc szary pójdzie tutaj do RX-a, a TX biały połączony jest z RX-em. Filmu z budowy nie będzie, bo budowa generalnie jest nudna, jednakże jeśli będą chcieli Państwo obejrzeć taki nudny materiał, to oczywiście takowy nagram. Program wklejamy do Arduino IDE i generalnie można byłoby kliknąć w graj i program zostałby wgrany do Arduino, ale tu niestety zaczynają się schody, bo tak naprawdę już w tej chwili trzeba mieć zbudowaną całą płytkę HPC oraz wiedzieć, czego dokładnie będziemy wymagać od sterownika, bo to na przykład determinuje ilość sensorów Dallas, które trzeba mieć pod ręką. W najbardziej rozbudowanej wersji będzie tych sensorów 13, natomiast w deko bardziej oszczędnej wersji, gdzie steruje się wyłącznie zaworem EEV i termostatem, jedynie 3, T-Target, TAE i TBE, czyli temperatury przed i za parownikiem na linii chłodniczej. Natomiast w wersji super oszczędnej, w której będzie robić wyłącznie za termostat HPC, wystarczy jeden sensor Dallas T-Target. OK, to podłączamy konwerter z Arduino do portu USB. Dobra. Na początek należy wgrać na Arduino specjalny program inicjujący. Bez tego sterownik nie będzie działać. W tym celu w kodzie programu trzeba odszukać dyrektywę First Use, usunąć znaki komentarza, odkomentować i przesłać zmodyfikowany program do płytki. W tym celu klikamy wgraj, następnie czekamy na zakończenie kompilacji i natychmiast po kompilacji klikamy reset.
i w tym momencie do układu zostaje wysłany program. Teraz otwieramy monitor portu szeregowego i za chwilę HPC powinien się nam przedstawić. Jest OK. Po poprawnym wgraniu programu odłączamy konwerter od portu USB i następnie Arduino montujemy na docelowej płytce sterownika HPC. Teraz możemy włączyć zasilanie całego sterownika. Przyda się również wyświetlacz. Po włączeniu zasilania sterownik uruchomi się w trybie konfiguracji i zacznie wyświetlać na wyświetlaczu LCD 1602 oraz w monitorze portu szeregowego instrukcje dotyczące połączenia kolejnych czujników. Warto je opisać fizycznie, aby uniknąć pomyłek przy późniejszym montażu na instalacji chłodniczej i wodnej pompy ciepła. Podłączenie polega na przyłączeniu masy GND i linii danych data każdego sensora. Zasilanie VCC nie jest wymagane. Sterownik samodzielnie odczyta, wyświetli i zapisze w swojej pamięci unikalne adresy każdego podłączonego czujnika. Jeśli któryś z czujników nie jest potrzebny, można pominąć jego podłączenie, a co za tym idzie i zapisanie w pamięci za pomocą przycisku numer 3. Jego podpina się do tych wyjść. Po zaprogramowaniu adresów wszystkich czujników należy wyłączyć zasilanie całej płytki sterownika HPC. Następnie wyjmujemy Arduino z podstawki na płytce i podłączamy je ponownie z konwerterem do portu USB w komputerze. Teraz w kodzie HPC należy zakomentować dyrektywę First Use, dodając znaki komentarza, aby dezaktywować tryb konfiguracji. Znowu klikamy w Graj, następnie czekamy na zakończenie kompilacji i na płytce Arduino klikamy Reset. Program zostaje wysłany. Od wersji 2.0 udostępniam narzędzie do odczytu i zapisu wartości pamięci EEPROM Arduino, co pozwala na stworzenie kopii zapasowej konfiguracji sterownika. Aby wykonać kopię, należy wgrać do Arduino program odczyt EEPROM, który po uruchomieniu wyświetli w monitorze portu szeregowego wszystkie dane zapisane przez sterownik w pamięci EEPROM. Zawartość tę należy skopiować i zapisać do pliku tekstowego na komputerze. Dzięki tej kopii w przypadku awarii lub wymiany Arduino nie będzie konieczne ponowne programowanie czujników ani ustawień. Aby przywrócić zapisaną konfigurację, wystarczy użyć programu Zapisz EEPROM, który wczyta wcześniej zapisany ciąg danych z pliku tekstowego i zapisze go do pamięci EEPROM nowego lub zresetowanego układu. Po złożeniu sterownika i przyłączeniu wszystkich wcześniej zaprogramowanych sensorów Dallas, jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, sterownik zgłosi się poprzez port szeregowy i wyświetlacz LCD. Sprawdźmy. Jest OK. To przechodzimy do konfiguracji. Omówienie dyrektyw i nastaw sterownika. Ważną dyrektywą jest inwerter kompresor.
Jeśli pozostawimy ją zakomentowaną, informujemy w ten sposób kod sterownika HPC, że pracuje ze sprężarką tradycyjną typu on-off. W takim przypadku w ciągu 2 sekund podczas każdego uruchomienia sprężarki sterownik będzie aktywnie monitorował i analizował prąd rozruchowy, sprawdzając między innymi pod kątem wystąpienia błędu lack of start, czyli braku startu. Błąd ten jest wykrywany, gdy natężenie prądu pobieranego przez sprężarkę jest zbyt niskie, co jest charakterystycznym objawem awarii, na przykład uszkodzenia kondensatora rozruchowego lub pracy. Jeśli dyrektywa inwerter-kompresor zostanie odkomentowana, oznacza to, że konfigurujemy sterownik do pracy ze sprężarkami typu inwerter. W tej konfiguracji cała procedura detekcji błędu lack of start jest pomijana, ponieważ sprężarki inwerterowe charakteryzują się zupełnie innym, płynnym profilem rozruchu i sterowania, który nie podlega tego typu awarii. W ten sposób, jaki zna się z konstrukcji on-off. Kolejną ważną dyrektywą jest EEV Support, która informuje sterownik, czy w systemie pompy ciepła został zamontowany elektroniczny zawór rozprężny. Jeśli dyrektywa zostanie zakomentowana, sterownik interpretuje to jako brak zaworu EEV w układzie i pomija wszystkie związane z nim funkcje sterowania oraz monitorowania. Gdy dyrektywa pozostanie odkomentowana, sterownik aktywuje obsługę elektronicznego zaworu rozprężnego, uwzględniając algorytmy precyzyjnego sterowania przepływem czynnika chłodniczego, co jest niezbędne dla prawidłowej pracy zaawansowanych systemów z modulacją wydajności. Pozostawienie tej opcji odkomentowanej wiąże się z koniecznością odpowiedniego skonfigurowania parametrów związanych z zaworem w bloku EEV, ale o tym za chwilę. Kolejną istotną dyrektywą konfiguracyjną jest EEV Only. Jeśli pozostanie ona zakomentowana, sterownik zachowa pełen dostęp do wszystkich swoich funkcji i będzie obsługiwał standardową konfigurację z kompletnym zestawem czujników. Gdy jednak dyrektywę tę odkomentujemy, oznacza to, że sterownik przejdzie w uproszczony tryb pracy, w którym wykorzystywane są tylko 3 podstawowe sensory: temperatura zadana, T-target, temperatura przed parownikiem, TBE, oraz temperatura za parownikiem, TAE. W tym trybie sterownik działa jako zaawansowany termostat z obsługą elektronicznego zaworu rozprężnego EEV. Blok temperatur jest również w pewnym sensie blokiem bezpieczeństwa. To maksymalna temperatura zadana, a w zasadzie jej górny limit, który może ustawić zwykły użytkownik. Tu określamy, kiedy włączyć pompę obiegową górnego źródła. Gdy różnica między temperaturą docelową a wyjściem gorącej strony, T-target minus H-out, przekroczy tę wartość, w tym przykładzie 2 stopnie Celsjusza. T-sump to temperatura obudowy sprężarki. Ta jest chroniona przez zakres od 9, przez T-sump min. Pompa nie uruchomi się po prostu poniżej. Do 110 stopni T-sump max, awaryjne wyłączenie powyżej tej wartości temperatury. Tą funkcją możemy aktywować grzanie karteru sprężarki. Tu włączone zostanie ono, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 16 stopni Celsjusza. Bezpieczeństwo układu chłodniczego zapewniają maksymalna temperatura przed skraplaczem, tu mamy 108 stopni, jest to zatrzymanie przy wyższej temperaturze, oraz minimalna temperatura za parownikiem. W tym wypadku jest ustawione -10, ochrona przed zamarzaniem i ciekłym czynnikiem na ssaniu. Dodatkowo zabezpieczenie przed zamarznięciem obiegu dolnego źródła, tu jest ustawione jako 1 stopień Celsjusza, zatrzymuje układ, jeśli temperatura na wejściu lub wyjściu spadnie poniżej tej wartości. Maksymalna temperatura wyjściowa dla górnego źródła
Tu jest ustawiona na 55 stopni i chroni przed przegrzaniem obiegu grzewczego. Jest również funkcja ochrony aktywnej, która aktywuje się po 5 minutach pracy, gdy praca sprężarki wymaga minimalnej temperatury obudowy. W tym wypadku jest to 24 stopnie. Jeśli nie zostanie osiągnięta, układ się wyłączy. Jest to zabezpieczenie odpadnięcia czujnika T-Sump. Blok tuning. Blok konfiguracji parametrów energetycznych i czasowych definiuje kluczowe ustawienia związane z zarządzaniem mocą oraz harmonogramem pracy układu. Maksymalna dopuszczona moc ciągła, czyli nasz max watt, wynosi 2000 W i służy jako zabezpieczenie przed przeciążaniem. W przypadku zatrzymania obiegu grzewczego stosowane jest opóźnienie wynoszące 50 minut. To parametr stosowany przy ogrzewaniu podłogowym i służy do równomiernego rozłożenia ciepła posadzki. Power on pause, pierwsze opóźnienie włączenia zasilania i wynosi ona 1,5 minuty, czyli 90 sekund. Sprężarka uruchamia się z 45-sekundowym opóźnieniem, tu możemy zmienić tą wartość, od uruchomienia pompy dolnego źródła. Natomiast tu to czas, po którym pompa dolnego źródła zostanie wyłączona. Aby zapobiegać zbyt częstym startom sprężarki, zastosowano mechanizm pracy i przerwy. Minimalny czas przerwy w pracy wynosi 15 minut, czyli 900 tysięcy milisekund, a minimalny czas włączenia to 10 minut, 600 tysięcy milisekund, co chroni przed zbyt częstymi cyklami pracy. Dodatkowo parametr Power on High Time 10 sekund definiuje okres po starcie sprężarki, w którym pobór mocy może być trzykrotnie wyższy niż normalnie. Czyli jeśli wcześniej było ustawione 2000 W, czyli dopuszcza układ 6000 W w ciągu 10 sekund od uruchomienia sprężarki. Blok CWU. Blok konfiguracji CWU, ciepła woda użytkowa, definiuje parametry sterowania cyklem grzania wody użytkowej. Parametr CW interval określa czas pomiędzy kolejnymi cyklami grzania i wynosi 2 godziny, czyli 7 200 000 milisekund. Oznacza to, że sterownik będzie inicjował proces podgrzewania wody co tę określoną przerwę. Drugi parametr ustawia maksymalny dopuszczalny czas pojedynczego cyklu grzania. Tu wynosi 1 godzina. Blok konfiguracji elektronicznego zaworu rozprężnego definiuje precyzyjne parametry sterowania i zabezpieczeń. EEV Max Pulses to maksymalna liczba impulsów i wynosi 500, co określa fizyczny limit kroków ruchu zaworu EEV. Każda z poniższych nastaw odnosi się do czasu. To jest bardzo istotna rzecz, po upłynięciu jakiego może nastąpić zmiana nastawy samego EEV o 1 krok. Czyli EEV Pulse F-Close Millis trwa 20 milisekund, to szybkie zamykanie EEV. Close Millis to precyzyjne zamykanie EEV, nastawa na 4000 milisekund. W-Open Millis to ustawienie pozycji oczekiwania 20 milisekund przed uruchomieniem sprężarki. F-Open Millis to szybkie otwieranie 1000 milisekund. Open Millis precyzyjne otwieranie 7000 milisekund. Parametr EEV Stop Hold 500 milisekund jest w tej wersji kodu nieużywany. Algorytm zamykania wykorzystuje dodatkowe impulsy. EEV Close Add Pulses równe 8 jako zabezpieczenie, a po pełnym zamknięciu zawór może zostać otwarty na Open After Close, czyli 50 impulsów, co odpowiada pozycji oczekiwania podczas postoju pompy ciepła. Minimalna pozycja robocza, min work pause, wynosi 70 impulsów, zapewniając stabilną pracę sprężarki po uruchomieniu systemu, natomiast nigdy poniżej tej wartości w trakcie pracy systemu EEV nie zostanie skręcony.
Trzeba pamiętać, że minimalna pozycja otwarcia EEV jako takiego, kiedy zawór jest deko otwarty, wynosi między 42 a 47 kroków. Sterowanie precyzyjne EEV aktywuje się, gdy różnica między rzeczywistą a docelową różnicą temperatur spadnie poniżej EEV Precision Start 8,6 stopnia Celsjusza. W sytuacji awaryjnej, gdy rzeczywista temperatura spadnie poniżej Emergency Diff, czyli 3,5 stopnia poniżej wartości docelowej, zawór zostanie gwałtownie zamknięty do minimalnej pozycji roboczej. Histereza, tu wynosząca 0,6 stopnia, zapobiega zbyt częstym impulsom w stabilnych warunkach. Zawór jest kalibrowany co 24 godziny podczas postoju pompy ciepła. Głównym celem algorytmu jest utrzymanie docelowej różnicy temperatur, czyli takie pseudoprzegrzanie między czujnikami przed i za parownikiem na poziomie target temp diff. W tym wypadku jest to 4 stopnie Celsjusza. Dobór i konfiguracja czasów otwarcia oraz zamknięcia elektronicznego zaworu rozprężnego EEV są kluczowe dla stabilnej pracy pompy ciepła i zależą bezpośrednio od prawidłowego dopasowania zaworu do mocy urządzenia. Jeśli do małej pompy ciepła zostanie zastosowany zbyt duży zawór EEV, nawet niewielka zmiana jego pozycji o krok spowoduje znaczną zmianę przepływu czynnika, a co za tym idzie, dość gwałtowną zmianę temperatury odparowania. W takim przypadku konieczne jest wydłużenie czasów oczekiwania między impulsami oraz zastosowania wolniejszych, precyzyjnych ruchów, aby uniknąć nadmiernych wahań parametrów. Z kolei przy prawidłowo dobranym zaworze do mocy pompy ciepła pojedynczy krok będzie miał mniejszy wpływ na temperaturę odparowania, co pozwala na szybsze i częstsze korekty pozycji, bez ryzyka destabilizacji systemu. W efekcie sterownik może działać w trybie bardziej dynamicznym, precyzyjniej reagując na zmianę obciążenia, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną i stabilność pracy całego systemu. W wersji 2.0 programu istotne znaczenie ma linia 2327, która wprowadza inteligentny mechanizm korekty pracy systemu. W sytuacji, gdy temperatura górnego źródła przekroczy 40 stopni Celsjusza, modyfikator automatycznie zmniejsza docelową wartość pseudoprzegrzania o 1 stopień. Ta korekta powoduje otwarcie zaworu EEV, co umożliwia przepływ większej ilości czynnika chłodniczego przez parownik. Mechanizm ten pełni rolę ochronną przed przegrzaniem układu, zmniejszając pobór mocy sprężarki w warunkach wysokich obciążeń termicznych, co zwiększa stabilność całego systemu. I to by było chyba na tyle. Jeśli któreś z zagadnień poruszonych w materiale pozostają nadal niejasne, proszę śmiało pytać w komentarzach, z przyjemnością na wszystko odpowiem, o ile będę znał odpowiedzi. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.